doszedłem do miasteczka. Takie w sumie chyba największe, duże miasteczko na mojej trasie. No wiatry dzisiaj są nieziemskie. Wieje ponad 30 km na godzinę. I o 19 ma lunąć, ma porządnie lunąć. Ma padać całą noc, więc dzisiaj ostatni nocleg już w hostelu. I na północ. Zresztą już wyruszyłem na północ, jestem 32 km od oceanu. To miasteczko już jest więcej jest Afrykańczyków, mniej Amerykanów, ale miasteczko ładne. Mają centrum handlowe. Właśnie idę zobaczyć, idę coś zjeść, zrobić zakupy, ponieważ od jutra będę do następnego zaopatrzenia z jedzeniem będę miał 76 km. Więc praktycznie 2,5 drogi będę bez zaopatrzenia w żywność. Więc tu jest ostatnia szansa, ostatnie miejsce, żeby móc coś kupić. Zaczyna się przygoda ekstremalna, ekstremalne warunki. Będzie gorąco, będzie górzyście, będzie zimno, będzie brak jedzenia, brak wody, więc wszystko trzeba brać ze sobą. Będzie ciężko, ale wiedziałem, na co się pisze. Pozdrawiam. Nie wygląda to jak Afryka, normalne centrum handlowe, parking duży, dużo aut. Jest dużo sklepów, no jest tu bank, jest jakiś w ogóle pawilon handlowy, zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Tam jest, za autem jest KFC, a tutaj dostanę pewnie wszystko. Muszę zrobić zakupy, bo 76 km bez zaopatrzenia. Przez 76 km potrzebuję wodę, no wypijam 3 litry dziennie, więc 6 litrów, 8 litrów muszę mieć minimum. Co tu jest? Sklep z butami. Też trzeba zobaczyć. Nie tylko butami, bo i ciuchy sportowe. Ale zobaczę, czy mają ewentualnie jakieś takie buty, które by się nadawały dla mnie. Dobra, później sobie wejdę bez kamerki. Nie będę robił obciachu. Idziemy dalej, zobaczcie jakie sklepy. Tekstylia. Tu jest sklep też odzieżowy. Normalnie jak Europa, no. Nie widzę różnicy. Sklep dla dzieci malutkich. Z telefonami. O, tu jest duży market. Będę musiał wejść do niego. Też telefony. Jakieś markowe ciuchy, Markham. Total Sports. Też będę musiał się rozejrzeć. Zresztą myślę, że do Gaborone spokojnie mi wystarczy. Do Gaborone mamy, ja wiem, z 1700 km. Ale wam, że nawet takie dość bogate to miasteczko. Jest ok. Też jeszcze jakieś sklepiki, można tutaj łazić, można tu zjeść. Można kupić wszystko, co potrzebujecie. Dobra, idę dalej.
masakra. Miało dzisiaj nie padać, miało być ładnie i zobaczcie co mnie dorwało. Jestem już cały mokry, nie jestem przygotowany. Znaczy na deszcz jestem przygotowany, ale to jest w łóżku. Ale jak na takim deszczu otworzę wózek, to tam będzie wszystko mokre. Jest nauczka, żeby poncho mieć na wierzchu. Najlepiej, żeby wisiało na wózku. No dobra, przynajmniej jest ciepło. Przynajmniej jest ciepło i wszystko spokojnie sobie wyschnie. A ja idę dalej. Ogólnie jest piękny teren, bardzo zielony. Piękne krajobrazy. Droga dość rzadko uczęszczana. Jest fajnie. Chmura przeszła, zlała mnie porządnie. Po godzinie czasu już wszystko jest suche. Zobaczcie, czapka, koszulka, wszystko. Jeszcze słoneczko prosto w twarz, więc ładnie, szybko suszy. Zobaczcie jak jest dookoła. Piękne, piękne, zielone tereny. Chociaż droga faluje góra-dół i na odcinku 24 km 311 metrów przewyższeń. Daję w kość, ale przy 29 kończę. Znalazłem gospodarstwo akurat przy 29 km, więc wejdę, zapytam. Mam nadzieję, że właściciel będzie. Cześć Kicia, fajny rudzielec. Słuchajcie, głupi ma zawsze szczęście. Po 30 km było gospodarstwo rolne i wszedłem zapytać, czy mogę rozłożyć namiot na ich terenie. Gospodarstwo jest duże, na końcu tego gospodarstwa mają dom. Jest piękny taras za stołem, jest kominek, mój wózek już stoi. I co fajne, dostałem łóżko i dostałem prysznic i jeszcze mnie nakarmią. Także pierwszy darmowy nocleg na zaproszenie i na full wypasie. Zaraz wam pokażę jak śpię, jak wygląda, jak będę spał, jak wygląda pokój. Tu jest fajna ruda Kicia. Zobaczcie jaki luksus. Jest duży pokój, tam jest też jakaś łazienka. Tu jest jeszcze pokój. Tu jest łazienka. Ja mógł się dzisiaj tutaj wykąpać. A mój pokój jest tutaj. Wspaniale. Lepiej trafić nie mogło. Co nie? Że szczęście?
wędrówki, dzień 14. Wspaniały dzień, piękna pogoda, chociaż jest bardzo zimno. Wbrew pozorom, Afryka. Powinno być gorąco, no ale jest zima, więc temperatura dzisiaj w nocy odczuwalna była 4 stopnie, a faktyczna była 8. W tej chwili jest 14 stopni, więc musiałem założyć bluzę na postoju. Jak idę, jest ciepło, ale jak mam postój, tak jak tutaj i jeszcze w cieniu, to czuć chłód. Są drzewa, więc jest cień. Przynajmniej to są pierwsze drzewa dzisiaj, które spotkałem na odcinku 10 km. I zobaczcie. Ale jak stanę w słoneczku, to słoneczko fajnie grzeje. I tam są piękne góry. Wysokie, skaliste. Piękna trasa, piękna, malownicza trasa. Droga się wije, góra, dół i zakręty, ale nie ma tragedii. Trochę stopy mnie dzisiaj pieką po wczorajszym łażeniu mokrych. Zaraz ściągnę buty, zobaczę jak one wyglądają. Nie są takie czerwone miejsca odparzone. I te miejsca właśnie trochę szczypią, trochę pieką. Ale to wszystko jest do zagojenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Wieje zimny wiatr, ale na szczęście nie jest aż taki mocny, jak go słychać. Ale widoczek jest przecudny. Niestety ta kamerka nie da zoomu, ale są wysokie góry przede mną, przez które będę musiał przejść. I poniżej tych gór praktycznie są chmury. I nad, i pod jest wszędzie dookoła zielono. Piękne, piękne tereny. Ale jak przejdę przez te góry, to zacznie się pustynia. Pustynia będzie płaska, więc tam nie będzie aż takiego wycisku. Jedynie co to słońce i zimne noce mogą dać mi popalić. Ale zobaczymy na miejscu.
Dzień 15, 27 km w nogach przez góry, jedyne 400 metrów podejść, ale zobaczcie, w ogóle tam są jeszcze góry, przez które będę musiał przejść, ale to już jutro, a dzisiaj śpię pod dachem za zgodą domu dalej. Z 50 metrów dalej jest gospodarstwo, mieszka rodzina. Podszedłem, zapytałem, powiedziałem, że potrzebuję miejsca na namiot i zapytałem, czy mogę przespać się w tym pierwszym domu tutaj, bo jest opuszczony, nie ma w nim nic, powybijane szyby, jest dach i jest czysto w miarę. Jest jakaś toaleta, ale zapajęczynowana. A tu jest mój pokój na dzisiaj. Akurat namiot się zmieścił w poprzek, a za namiotem jest wózek, więc jeżeli ktoś by chciał wziąć mój wózek, to musi przejść przeze mnie. Ja sobie zostawię tylko moskitierę zamkniętą, także też będę widział wszystko, jak ktoś tu przyjdzie. Tu jest jeszcze jedno pomieszczenie, to było jakieś palenisko. I pokój numer 3. No w tym jest akurat czysto, aż dziwne. Powiem wam, że lepiej niż w Polsce, bo wszystkie domy w Polsce są brudne. Jest mnóstwo syfu, jest ruina, są butelki, bezdomni mieszkają, a tutaj proszę, nawet nie trzeba było sprzątać pod namiot. Mistrzostwo. No i te widoki po prostu z domu, z okna. Cuda. Ale miejscówka, zobaczcie, ściany wysokie na kilkaset metrów, wszędzie góry, góry, góry. Na szczęście droga jest w miarę płasko, idzie takim wąwozem. W sumie przeszedłem 8 km i tylko 15 metrów w górę. I zobaczcie, gdzie ta droga idzie. Ona idzie tam pod skałą. Pojechało właśnie auto. Pięknie. Będę przechodził przez skalny tunel. Mega pięknie.
Dzień 16. Dzień luźny, w nogach tylko 12 km. Doszedłem do miejscowości Montague. W górach przepiękna trasa była do tego miejsca pod skalnym mostem i doszedłem na kemping. Kemping dla backpackersów. Chodzę od kempingu do kempingu i pytam o ceny. Jeden kemping, na którym teraz jestem, jest 165 randów za osobę za noc, a 100 metrów dalej jest drugi kemping i jest 360. Więc wróciłem się do pierwszego i zostaję na pierwszym. Zobaczcie, jakie widoczki. Piękne góry. Przechodziłem koło nich. Bardzo luksusowe miasteczko. Zresztą zobaczycie na zdjęciach i jeszcze pójdę na centrum. Zobaczę, jak centrum wygląda. Pole namiotowe. Ludzi jest mało, bo jest, przypisałem, że jest zima. Jest przed sezonem. Co mnie nawet cieszy. To zawsze się miejsce znajdzie i są połowę ceny dają. Zazwyczaj. Tam jest recepcja. Tu jest chyba stołówka. Tam gdzieś jest basen. Pokazują, będzie trzeba zobaczyć. Ładnie zadbane. Dużo miejsca. Tu za drzewami na piachu też można się rozłożyć. Są stoliki z ławeczkami. Miejsce na grilla. Wielkie aloesy. Nie wiem, myślę, że gdzieś się rozbije pod drzewem, gdyby miało padać. Bo jest dość mocno zachmurzone. Zresztą chyba jutro albo pojutrze zapowiadają deszcz. Ja i tak zostaję tutaj 2 noce. Bardzo ładne miejsce. No, do basenu i do kuchni. Zobaczymy, jak wyglądają łazienki. Co to jest? Tu są łazienki, liście w środku, prysznice. Toalety. Nie ma tragedii. Idziemy dalej. O, tu też są toalety. Też prysznice. Pachnie chlorem, więc sprzątają. Może być.